Uszanowanie YouTube. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić moje plany startowe na pierwszy kwartał 2026 roku. No i muszę przyznać, że nieco się zmieniły względem tych, które były jeszcze jakieś pół roku temu. Ale o tym wszystkim w odcinku. Zapraszam na intro. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość. Zacznijmy może od tych odwołanych planów, czy też takich planów przełożonych w czasie na kolejne lata. Jeśli oglądacie mój kanał od jakiegoś czasu, no to wiecie, że w lutym planowałem wyjazd do Japonii i Korei, żeby tam przebiec maratony, ale w moim życiu, z czego bardzo się cieszę, ostatnio pojawiła się Marta, co też zresztą zdążyliście zauważyć już na kanale. No i z tego względu no nie chcę jej zostawiać po prostu w lutym na 2 tygodnie samej. Dlatego ten wyjazd Korea-Japonia odkładam sobie troszkę w czasie na te przyszłe lata. A te środki, które Wy mi właśnie na ten poczet tego wyjazdu wpłacaliście za pomocą SUPI czy za pomocą wsparcia przez YouTube, będą przeznaczone na inny wyjazd, na jakiś inny maraton poza Europę na jesień 2026. Mam nadzieję, że mnie za to nie zlinczujecie, że mnie zrozumiecie. I tyle. Tyle słowem tego takiego wyjaśnienia. Teraz zapraszam już na moje plany na pierwszy kwartał. 6 stycznia, czyli Trzech Króli, spędzę podobnie jak rok temu, jak 2 lata temu, czy chyba nawet 3 lata temu, na Ślęży podczas tego fajnego treningu zorganizowanego. Bieg na Ślęże z Sobótki. To nie będą zawody, to nie będzie żadne ściganie się, tak jak też widzieliście w zeszłym roku. Jak nie, no to zachęcam do nadrobienia. To po prostu będzie takie wspólne spędzenie czasu razem z biegaczami z całego Dolnego Śląska i zdobywanie Ślęży, potem wspólne biesiadowanie. Jak pamiętacie, są tam 2 dystanse, 15 km i chyba 21 albo 22, coś takiego. Ja całkiem możliwe, że pobiegnę ten dłuższy, bo w zeszłym roku na kanale widzieliście krótszy. Dlatego będziecie mieli takie drobne urozmaicenie. A już 17 stycznia przebiegnę swój pierwszy i jedyny maraton w pierwszym kwartale 2026. Będzie to maraton na portugalskiej Maderze. Taki, mam nadzieję, troszkę cieplejszy klimat. Z tego co czytałem, to na Maderze wtedy jest około 20 stopni, więc będzie bieganie w krótkim rękawku. Maraton odbywa się oczywiście w stolicy Madery, czyli Funchal albo Funchal. Pojęcia nie mam, jak to się wymawia, no ale to będzie tam. Ja będę biegł maraton, Marta będzie biegła połówkę, także każdy z nas będzie miał coś dla siebie, bo to jest taka impreza właśnie, że tam są chyba 3 albo 4 dystanse poza maratonem. Jest chyba półmaraton i jakiś krótszy bieg na dyszkę chyba albo piątkę. Także
taki będzie start stycznia. Przejdźmy do lutego. W lutym na tę chwilę planuję tylko jeden start. Będzie to za to start w pierwszy dzień lutego, czyli na samym początku miesiąca. Jadę do Jedliny-Zdrój. Jedziemy do Jedliny-Zdrój. Ja się czasem nadal jeszcze muszę troszkę poprzyzwyczajać. Razem z Martą jedziemy do Jedliny i oboje będziemy biegli dyszki. Marta z tego względu, że jest dopiero na początku swojej przygody z bieganiem, a ja dlatego, że w Jedlinie biegłem już maraton, biegłem już półmaraton, to też widzieliście swoją drogą na kanale, a dyszki tam jeszcze nie biegłem, dlatego postanowiłem sobie tak skompletować te wszystkie dystanse, żeby móc ich wszystkich doświadczyć, nawet również podobnie jak w przypadku styczniowej Sobótki będziecie mieli takie lekkie urozmaicenie. Ta lutowa przerwa jest spowodowana dwiema rzeczami. Po pierwsze, no nie znalazłem jakiegoś biegu, który by mnie jakoś mocno zainteresował, który chciałbym Wam pokazać. A po drugie, co mi się wydaje takim troszkę bardziej ekscytującym powodem, no to jest to, że w marcu bym chciał spróbować pobiegać troszkę szybciej. Właśnie w lutym będę chciał mocniej pracować nad prędkością. Ale przechodźmy już do marca. 8 dnia marca wybieram się do Poznania na rekordową czy też maniacką dziesiątkę. Nigdy tam nie byłem, a trasa jest reklamowana jako bardzo szybka. I dlatego no, chciałbym sobie jakąś przyzwoitą prędkość przygotować na ten Poznań i zobaczyć, ile wyciągnę. Aktualnie moja życiówka na dyszkę to jest 42 albo 42 albo 43 minuty. I jeśli te przygotowania w lutym pójdą sprawnie, no to oczywiście będę chciał ją atakować. Więc no, trzymajcie kciuki, żeby był ten ogień w butach, żeby było to szybkie bieganie. A koniec marca, no to myślę, będzie dobry czas na jakiś szybki półmaraton w Polsce. Mamy wtedy Sobótkę, mamy wtedy Warszawę. No i ja z tego względu postanowiłem, że 28 marca pojadę na półmaraton do Pragi, do Czech. Jest to jeden z 6 półmaratonów wchodzących w skład tak zwanego Super Halves, czyli korony półmaratonów Europy. Możliwe, że w przyszłości będę celował w to, żeby zrobić cały cykl, ale na razie zaczynam od Pragi. Tam też będę chciał pobiec sobie troszkę szybciej. Zobaczymy, jak szybciej mi się uda. Oczywiście ja zawsze chciałbym zbudować mega formę, żeby wszystko szło jak ma iść. Coś, żeby była życióweczka za życióweczką. No ale mam świadomość,
bazując chociażby na Warszawie tegorocznej, że momentami może być to trudne i nie zawsze wykonalne, ale ta chęć, ten głód prędkości zawsze, myślę, we mnie zostanie, mimo że przez chwilę był uśpiony, no to jednak już czuję, że chciałbym biegać troszkę szybciej. Także trzymajcie kciuki, żeby marzec był miesiącem prędkości dla mnie. Za dzisiejsze oglądanie oczywiście bardzo Wam dziękuję. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, no to oczywiście zachęcam do tego. I co? Na dzisiaj tyle. Dzięki jeszcze raz. Na razie. Cześć.